Plan był prosty. Wsiadamy do pociągu byle jakiego i jedziemy. Z Bergamo mieliśmy kilka opcji. Wycieczka do Mediolanu, Como lub Desenzano. Tego dnia trwały jednak strajki, więc gdyby Como, to wyjazd byłby utrudniony. Można było tam dotrzeć z przesiadką w Mediolanie, ale nie było pewności, czy uda się wrócić. Milano i Como byliśmy parę razy. Warto pamiętać, że podróżowanie pociągiem we Włoszech nie zawsze idzie zgodnie z planem i trzeba sprawdzać połączenia w obie strony, jeśli jest to jednodniowa wycieczka. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym opowiemy o naszych nowych odkryciach i niesamowitym wrażeniu, jakie zrobiło na nas jezioro Garda. Pani w kasie biletowej w Bergamo poleciła Desenzano, ale aby tam dojechać, mieliśmy przesiadkę w Treviglio. Cała podróż pociągiem trwała około 1,5 godziny. Następnie trzeba było się przejść ze stacji do brzegu jeziora. Oczywiście mogliśmy wziąć autobus. Jednak myśleliśmy, że może jest coś ciekawego po drodze, więc się przeszliśmy. Nie było. Weźcie autobus. Nigdzie się nam nie spieszyło, prosta droga, a pogoda była doskonała. Także nam spacerowanie nie przeszkadzało. Ale gdybyśmy szybciej dotarli do portu, to więcej byśmy zwiedzili. Desenzano to takie śliczne miasteczko. Zresztą jak do tej pory nie widzieliśmy żadnego brzydkiego miasteczka we Włoszech. Cały ten kraj nas inspiruje i zachwyca. Okolica ma ciekawą historię, ale o tym może następnym razem, gdyż planujemy tu jeszcze wrócić w tym roku. Tymczasem kierujemy się do portu, gdyż jak sugerowała również pani bileterka z Bergamo, warto odwiedzić miejscowość Sirmione. A zatem dochodzimy do brzegu jeziora oraz Porto di Desenzano, czyli portu, z którego weźmiemy prom do Sirmione. Jest godzina 10:30 i aby wziąć następną wodną taksówkę, musimy poczekać prawie godzinkę. Kochani, to co widzicie, to początek czerwca 2024. Nie widać tu zbytnio turystów, może 10 rano to zbyt wcześnie, albo może poniedziałek, bo wszyscy mają wolne, nie wiemy. Wypolbrukowany brzeg wygląda spokojnie i przeuroczo. Kilka świetnych restauracyjek, a za tymi budynkami po lewej jest uliczka, gdzie później się przejdziemy. Namierzyliśmy ekstra miejscówkę na śniadankowe doznania z widokiem na jezioro. Wyśmienita bruschetta i krem kawowy jest rozkoszą dla podniebienia, a to dopiero początek dnia. Patrzymy sobie na mijających nas ludzi, samochody i wespy. Czas jakoś wolno płynie, więc przeszliśmy się niedaleko. Naprawdę wydaje się, jakby nic się tu nie działo. Mówiliśmy o tym trochę w naszym odcinku w Pizie, że wiele miejsc zamyka się około południa, tu jednak one są pootwierane, tylko jakoś tak wszędzie pustawo. Możemy Wam zdradzić już, że ludzie są i warto tu przyjechać. Podobno przyjeżdża tu około 22 miliony turystów rocznie. Tego jednak dnia wszyscy chyba pojechali do Bresci. Wszędzie było w miarę pusto, a w Bresci było oficjalne otwarcie wyścigu Mille Miglia. Gdybyście nie wiedzieli, co to za wyścig, zapraszamy do odcinka, gdzie to wyjaśniamy, a link znajdziecie w opisie. Mamy dużo czasu, więc idziemy jeszcze posiedzieć przy brzegu jeziora. Nie wiem jak Wy, my bardzo lubimy gapić się na wodę, wypatrywać, czy są jakieś ryby, kraby, czy inne żyjątka. Marina d'Italia. Tam będziemy płynąć, tak? Tam. Tak. Jak to się nazywało? Sirmione? A tutaj godzinowy rozkład, gdyby ktoś chciał. W końcu nasz prom przypłynął. Jest nie za duży, nie za mały. Ludzi w kolejce było jakieś 25 sztuk. A tak wygląda Desenzano brzeg od strony portu. Chwilę czekaliśmy, wiadomo, sprawdzanie biletów i tak dalej. Aha, w ogóle to nie mieliśmy żadnych zabukowanych biletów. Wszystko pay as you go, czyli płatności wtedy, gdy z czegoś korzystamy. Trochę wieje, ale jest ciepło. W końcu jest czerwiec. Widoki są urzekające. Jezioro jest zdecydowanie większe niż Como. Nie widać zbytnio, co dzieje się na horyzoncie. Niemniej jednak ten horyzont jest zachwycający, z Alpami w oddali i żaglówkami na wodzie. Cała podróż trwa jakieś 15 minut. No i nagraliśmy takie krótkie fragmenty tej trasy.
W naszym odniesieniu woda jeziora jest bardziej niebieska niż w Como, może dlatego, że linia brzegowa nie jest aż tak górzysta, a wapienne i marmurowe podłoże odbija światło słoneczne i nadaje wodzie ten taki wyjątkowy kolor. Garda jest największym jeziorem we Włoszech, jeśli chodzi o powierzchnię. Trochę płytsze niż te z poprzedniego odcinka, bo mamy tu jakieś 340 metrów głębokości. Sirmione, do którego dopływamy, jest jednym z najbardziej popularnych miejsc w okolicy i jednym z najdroższych, jeśli chodzi o wynajem pokoju czy apartamentu na urlop. Owa wyższość cen jest spowodowana tym, iż ten kawałek półwyspu otoczony jest ciepłą, turkusową wodą. A w miasteczku są niesamowite ruiny prywatnej rzymskiej willi z około I wieku przed naszą erą, które było tylko trochę widać tu na horyzoncie. Obiecujemy wrócić i dokładnie obadać te wszystkie tereny tutaj we wrześniu. Wybierając się tutaj, nie robiliśmy żadnego przeszukiwania Google'a, więc wszystko, co napotykaliśmy po drodze, było miłą niespodzianką. Wszędzie sporo motorówek i wycieczkowych łodzi, a dopływając do portu zauważyliśmy długaśną kolejkę. Pamiętajcie, że wracając będziemy w tej kolejce też stać. My o tym zapomnieliśmy i baliśmy się później, że nie wystarczy dla nas miejsca, więc jednodniowe wypady na gardę średnio się opłacają. Planujcie uważnie. Po wyjściu z promu od razu zauważyliśmy, że Sirmione jest kompletnie inne niż Desenzano. Brak samochodów i wąskie uliczki oraz pełne uroku kamienice. Czy miewacie czasem taki sen, który się ciągle powtarza i zastanawiacie się, co to za miejsce? Otóż przez kilka lat Sebastianowi śniło się raz na jakiś czas, że widzi wieżę w jeziorze. Gdy stanął w obliczu murów tego zamku, który tu widać na końcu ulicy, stwierdził, że było to, co widział w swoim śnie. I od tego czasu wieża przestała mu się śnić. Kiedy wyszukiwaliśmy w internecie, znaleźliśmy inną zatopioną wieżę w jeziorze Resia we Włoszech przy granicy z południowym Tyrolem. Tam jednak jeszcze nie byliśmy. Ten zamek był niegdyś twierdzą rodu Scaligierich, którzy rządzili Weroną. Jego mury pamiętają burzliwe dzieje, a dziś to jeden z najlepiej zachowanych zamków we Włoszech i wciąż otacza go fosa wypełniona wodą z jeziora. Ten zamek, port, został wybudowany w połowie XIV wieku. Można go zwiedzać. Tego dnia jednak było zamknięte, więc my porobiliśmy tylko trochę fotek. Kolejny powód, dla którego musimy tutaj wrócić. To miejsce kiedyś pełniło obronną funkcję, dziś jest symbolem Sirmione. Dzięki pięknej pogodzie wszystkie zdjęcia wychodziły naprawdę wspaniale. Ten Castello Scaligero to zamek, który wygląda jak żywcem wyjęty z jakiejś baśni. Otoczony wodą, z wysokimi piaskowymi murami, które kontrastują z tym błękitnym niebem i czerwonymi pelargoniami w doniczkach, które pewnie wcześniej było widać. Niezwykłe i naprawdę malownicze miejsce. Przeszliśmy się dookoła. Wszędzie unosił się zapach kwitnących drzew. Trzeba było nazbierać parę kamyków i muszelek, powdychać te cudowne, czyste powietrze i po prostu zatopić się w tym miejscu całym sobą. Sirmione to miejsce, które pochłania. Przechadzając się wśród wąskich uliczek, odkrywaliśmy kolejne urocze zakątki, lodziarnie, restauracje, małe hotele, wille porośnięte kwiatami, butikowe sklepiki. Każdy zakamarek tego miasteczka miał coś do zaoferowania. Chwyciliśmy świeżo wyciśnięty sok z cytryny, przepyszny i wielka porcja i przechadzaliśmy się dalej. Podobną lemoniadę piliśmy w Sorrento na wybrzeżu Amalfi. Wspaniały, prosty napój na orzeźwienie w upalne dni. We Włoszech kupicie w wielu miejscach. Jeszcze raz? Ting. Do tego punktu dojedziecie autobusem także, gdyż Sirmione jest na półwyspie. Jest tu też sporo parkingów. Od strony portu woda często była wzburzona od kręcących się wokoło motorówek. Pływającym kaczkom z młodymi ta wzburzona woda chyba nie przeszkadzała. A za chwilę łabędzie z małymi też spokojnie i dostojnie pływają, jak gdyby nigdy nic. Przeszliśmy prawie do końca promenadą z tej strony brzegu, a było tutaj kilka restauracji oraz parkingi dla autobusów i samochodów głównie. A jak już napatrzyliśmy się na te wszystkie łódki, zawróciliśmy i przeszliśmy z drugiej strony zamku.
Małymi uliczkami kierujemy się do pobliskiego parku, a później na kamienistą plażę. Spokojna, zielona oaza z pięknymi alejkami, egzotycznymi roślinami i miejscami do odpoczynku w cieniu drzew. Idealne miejsce na chwilę wytchnienia w upalny dzień. Tam pan w tym wózeczku wozi pieska. Co to jest ten kaktus? Gawa jakaś. Gawa. No, chyba widzimy już stąd plażę. Drzewka oliwne przy plaży. To jest chyba delikatniejsze zejście. Tak. No tam Proszę uważać. plaża. Jest plaża. Tu są skałki, gdzie leżą sobie pod drzewkami oliwnymi. O, tu jest plaża kamienista. Woda była cieplutka. Naprawdę żałowaliśmy, że nie mogliśmy zostać tutaj na dłużej. Niestety, nasz dzień dobiegał końca. Trzeba było się zbierać, gdyż czekała nas jeszcze podróż powrotna. Prom do Desenzano i pociąg do Bergamo. Wiedząc, że są strajki w kolei, wszystkiego można się było spodziewać. Ale w sercach mieliśmy już kolejne plany. Spacerując wzdłuż wybrzeża, jednoznacznie stwierdziliśmy, że trzeba tu wrócić i spędzić przynajmniej tydzień, aby odpocząć i trochę pozwiedzać i poznać Gardę lepiej. No, tu musimy wrócić, bo tu się fajnie idzie. Ciekawe, co to za rybka? Człowiek chciałby kupić wszystko. Nie, wszystko nie. O, co drugą rzecz. Czosnek z papryką, takie kolorowe. Tam zapłaciłem 12 euro. No. Jeszcze jeden aperol i stajemy w kolejce do promu. Ale pogoda i widoki były tak cudne, że to stanie jakoś nam nie przeszkadzały. Zresztą bez obawy. Wszyscy zmieścili się na 2 kolejno podpływających promach. Na pokładzie delektowaliśmy się ostatnimi widokami na jezioro Garda. Woda lśniła w promieniach słońca. Trochę wiało, ale ta bryza przynosiła takie ukojenie po całym dniu wrażeń. Każdy z nas na swój sposób chłonęło atmosferę tego miejsca. Wpatrzeni w tafle jeziora i w odległe majestatyczne góry otaczające jezioro. Po krótkiej przeprawie dopłynęliśmy do Desenzano, gdzie czekał nas jeszcze spacer na dworzec kolejowy. Mimo zmęczenia po tych wszystkich spacerach nie narzekaliśmy. Z pociągu obserwowaliśmy w oddali Alpy, których szczyty powoli tonęły w popołudniowej mgle. Krajobraz zmieniał się za oknem, a jezioro Garda powoli znikało z pola widzenia. Przez 1,5 godziny podróży z przesiadką z każdym kilometrem zbliżaliśmy się do Bergamo. Wśród wzgórz zauważycie część gór, których zbocza są wyraźnie okrojone przez wydobycie marmuru. Ciekawe, ile arcydzieł powstało z tych kawałków. Może właśnie stąd pochodzą też i wasze kafelki? I to na tyle dziś. Przeglądamy jeszcze zdjęcia z dzisiejszej wyprawy.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to lajkujcie i subskrybujcie po więcej. Dziękujemy i do zobaczenia ponownie.